Niezależnie od wieku, dobry związek jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, o jaką się staramy w naszym życiu. Bycie w szczęśliwym związku powoduje, że jesteśmy wydajniejsi, mamy chęć do życia, chcemy tworzyć. Krótko mówiąc, chce nam się chcieć, ponieważ mamy dla kogo. Jednak nie da się oprzeć wrażeniu, że coraz mniej jest szczęśliwych, wieloletnich małżeństw czy związków. Pozwólcie, że bez zbędnych wstępów zacznę od jednej bardzo ważnej kwestii, bez której ciężko albo wręcz niemożliwe jest stworzenie związku, który przetrwa wszelkie przeciwności. Opowiem Wam również o moich osobistych doświadczeniach w tej kwestii, które pokazały mi, że właśnie to jest absolutnie najważniejsze. Zapraszam do oglądania i oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na tematy, o których będzie dzisiejszy odcinek. Oczywiście podstawą każdego związku jest obustronne uczucie, ale zakładamy, że uczucie już jest i co dalej? Tą najważniejszą kwestią, o której mówiłam na początku, jest posiadanie przez obie strony takich samych poglądów na ważne aspekty życia. Bardzo popularne jest powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają i niestety dużo osób w to wierzy. Prawda wygląda tak, że przeciwieństwa rzeczywiście potrafią się przyciągać, ale tylko na początku. Wówczas te różnice są wręcz fascynujące dla drugiej strony, czasami nawet inspirujące. Jesteśmy zafascynowani na przykład zainteresowaniami chłopaka czy dziewczyny. Cieszy nas chwilowe próbowanie czegoś nowego, ale jeżeli dla jednej ze stron jest to sprawa bardzo ważna, a druga strona nie wyobraża sobie, żeby w ten sposób na dłuższą metę spędzać wolny czas, to w pewnym momencie pojawią się frustracja i nieporozumienia. Kiedyś w rozmowie z młodymi ludźmi, gdy poruszyliśmy ten temat, dosłownie przyprowadzili nam parę jako przykład, że tak nie jest. Dziewczyna od zawsze uwielbiała wyjazdy w góry, chłopak natomiast nigdy wcześniej w góry nie jeździł, a teraz razem jeżdżą w góry, jak tylko mają wolny weekend. Jednak gdy ich zapytaliśmy, jak to jest, okazało się, że chłopak wcześniej nie był zainteresowany wyjazdami w góry, ale też nie miał możliwości, żeby na takie wyjazdy pojechać. Jednak gdy zaczął jeździć ze swoją narzeczoną, stwierdził, że to uwielbia. Tak więc w sumie okazało się, że mają takie same podejście w tej kwestii. Wyobraźcie sobie, że jest dziewczyna, która uwielbia chodzić do teatru, a jej chłopak teatru nie znosi. Raz czy drugi pójdzie dla towarzystwa, ale z czasem przestaną tam chodzić razem. Niby dziewczyna może pójść ze swoimi znajomymi, a chłopak wówczas spędzi czas ze swoimi znajomymi. Jednak jeżeli nie będziesz brał udziału w wydarzeniach ważnych dla swojej połówki, to świadomie lub podświadomie z czasem będziesz czuł, że coś jest nie tak. Bardzo istotne jest w tym punkcie to, że nie chodzi tutaj wyłącznie o formę spędzania wolnego czasu, ale chodzi o to, co jest ważne dla Was. Jeżeli to wyjście do teatru nie jest Waszym hobby, czy nie jest ważne dla żadnej ze stron, tylko po prostu spontanicznie pojawił się taki pomysł, a jedna ze stron nie chce iść, to nie jest to żaden problem. Chodzi o te sprawy, które dla każdej ze stron są istotne. Innym przykładem może być podejście do dzieci. Oczywiście nikt nie rozmawia o tym na pierwszej randce, ale jeżeli mamy poważne plany, to z czasem ten temat pojawi się w naszych rozmowach. Jeżeli jedna strona chce mieć dzieci, a druga nie chce, to niezależnie jak mocne uczucie Was łączy, w dłuższej perspektywie ciężko będzie jednej stronie pogodzić się z odmiennym zdaniem tej drugiej. Takich ważnych obszarów jest więcej. Jest to na przykład podejście do finansów czy do relacji z rodziną. Dlatego bardzo ważne jest to, aby o wszystkim, co jest dla Ciebie ważne, porozmawiać z chłopakiem czy dziewczyną i odwrotnie wysłuchać, jakie zdanie ma Twoja druga połówka i co dla niej jest ważne. Bo jeżeli będziecie mieli zasadniczo różne podejście do ważnych życiowych kwestii, to po okresie, kiedy pierwsze zauroczenie minie i będziecie chcieli podejmować różne ważne decyzje razem, ciężko będzie się porozumieć. Oczywiście może się zdarzyć, że coś, co dla jednej strony jest istotne, dla drugiej natomiast jest to trochę bez różnicy, znaczy każde rozwiązanie jest w porządku, wówczas również nie będzie większego problemu z dogadaniem się. Jeżeli jedna osoba na wakacje chce jeździć tylko nad morze, a dla drugiej jest to bez różnicy, jak najbardziej może spędzić każde wakacje nad morzem, to wszystko jest ok. Może się zdarzyć także sytuacja, w której występuje brak zrozumienia, że coś dla danej osoby może być aż tak ważne. Jeżeli dla Ciebie coś jest bez znaczenia, a dla kogoś jest to super istotne, to pamiętaj, nie ignoruj tego. Jeżeli ktoś czymś się na przykład bardzo przejmuje, wówczas samo powiedzenie tej drugiej osobie nie przejmuj się, to jest nieważne, to zupełnie nic nie da. Może co najwyżej doprowadzić do kłótni.
W takiej sytuacji można próbować wyjaśniać, przedstawiać na innych przykładach, że nie warto się tym przejmować. Generalnie na różne sposoby próbować przekonać naszego partnera czy partnerkę, ale dla dobra związku nigdy nie wolno ignorować tego, co dla drugiej strony jest bardzo ważne. Jeżeli myślisz o zbudowaniu trwałego i szczęśliwego związku, bardzo ważne jest też podejście, jakie masz do tego, czy osoba, w której jesteś zakochany czy zakochana, w przyszłości się zmieni i zrobi to dla Ciebie, lub że to Ty zmienisz kogoś w ważnej dla Ciebie kwestii. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, ale pamiętajcie, że są one rzadkie. Dlatego też, jeżeli uznasz, że próba zmiany drugiej osoby to dobry pomysł, to próbuj to robić na początku związku. Jeżeli nie przyniesie to efektu, a Ty nie wyobrażasz sobie bycia na dłuższą metę z tą osobą, jeżeli się nie zmieni, to zakładanie, że w takim razie na pewno zmieni się na przykład po ślubie, może doprowadzić do tego, że Wasz związek nie przetrwa próby czasu. Wiele badań naukowych udowodniło, że podobne spojrzenie na najważniejsze aspekty naszego życia, podobne wartości pozwalają parom przetrwać najróżniejsze trudności. Ja jestem w związku małżeńskim ponad 10 lat. W pewnym momencie naszego życia okazało się, że nasze dziecko było bardzo poważnie chore. Nagle musieliśmy wydać nasze wszystkie oszczędności, aby je ratować. Wszystko działo się niezwykle szybko. Okazało się, że musimy w ciągu kilku dni wyjechać z Polski na operację za granicę. To, że z moim mężem mamy takie same wartości, pozwoliło nam przejść całą tę sytuację w absolutnej zgodzie. Miałam w nim pełne wsparcie, ponieważ oboje mamy takie samo podejście do ważnych kwestii, to sprawiło to, że nie musieliśmy się spierać przy trudnych decyzjach, które szybko trzeba było podejmować. Tak naprawdę dzięki wspólnemu spojrzeniu na świat decyzje te nie były dla nas trudne. Oczywiście czasem się sprzeczamy, ale dzięki temu, że w najważniejszych sprawach mamy takie samo zdanie, to tak naprawdę nasze sprzeczki są tylko jakieś mało ważne rzeczy, przez co bardzo łatwo jest nam się później pogodzić. Natomiast odmienne zdanie w ważnych rzeczach potrafi nawet zniszczyć związek. Dlatego też zachęcam do patrzenia na Wasze relacje przede wszystkim pod tym kątem. Przedstawię Wam jeszcze kilka mitów na temat dobrych związków, w które często wierzymy, bo uważam, że ich obalenie jest bardzo ważne. Pierwszy to mit o miłości romantycznej. Przeczytam Wam pewien komentarz. Byłam kompletną romantyczką, dopóki nie poznałam mojego obecnego partnera. Wtedy odkryłam, że prawdziwa miłość i romantyzm nie zawsze idą w parze, przynajmniej przez większość czasu. I to jest całkiem w porządku. Dokładnie tak, nasze wyobrażenie o miłości i związkach często kreowane jest przez romantyczne filmy czy romantyczne piosenki. Swoją drogą, czy nie uważacie, że wszystkie filmy romantyczne są kręcone w oparciu o jeden scenariusz? Najpierw główna bohaterka jest od wielu lat samotna lub też właśnie zakończył się jej kolejny nieudany związek. I właśnie straciła nadzieję na prawdziwą miłość, kiedy to nagle w bibliotece, w sklepie lub na przystanku autobusowym zupełnie przypadkiem spotyka mężczyznę. Patrzą sobie głęboko w oczy i od tej chwili już wiedzą, że są sobie przeznaczeni. A skąd o tym wiedzą? No niestety o tym już nikt nie wspomina. Oczywiście pojawiają się przejściowe trudności w ich związku, na przykład krótkie rozstanie, ale co tam, ostatecznie okoliczności same tak się układają, że bohaterowie znów są razem i film kończy się zaręczynami lub ślubem, czyli tak zwanym happy endem. Czyli większość filmów przedstawia widzom wzorzec relacji, który nie ma nic wspólnego z tym, jak związki wyglądają w rzeczywistości. Magda Adamczyk zauważa nawet, że ma to wiele wspólnego z desperacją i wystarczy spróbować żyć tak, jak bohaterowie filmów, żeby zorientować się, że to nie może się udać. Owszem, romantyzm jest ważny, ale to zdecydowanie nie wszystko. Kolejny mit. Gdzieś istnieje moja idealna połówka, moja jedyna bratnia dusza, która jest dokładnie taka jak ja. Jest to przekonanie, że każdy ma jedną osobę przeznaczoną dla siebie i jedyne, co musi zrobić w życiu, to znaleźć tę osobę, a potem wszystko już będzie idealnie. Małżeństwo automatycznie będzie szczęśliwe, dzieci automatycznie będą genialne itd. Rzeczywiście niektórzy mają takie szczęście, że od razu spotykają osobę, z którą, jak się później okazuje, spędzają resztę życia, ale w większości przypadków tak nie jest. Nasz pierwszy związek, drugi, trzeci się rozpada. I w zasadzie jest to całkowicie normalne. Mit ten opiera się na założeniu, że generalnie jesteśmy jacyś wybrakowani i niekompletni. Gdzieś na świecie istnieje jedyna i idealnie do nas dopasowana połówka, która uzupełni te wszystkie nasze braki i od tego momentu to będziemy już na zawsze szczęśliwi. Przyznacie, że jest to trochę niebezpieczny sposób myślenia o związku, ponieważ może prowadzić do uzależnienia od innej osoby, do ciągłego strachu i potrzeby kontroli tej drugiej osoby i pretensji o wszystko, co ta osoba zrobi, a nie spełni naszych oczekiwań.
Dlatego zamiast szukać perfekcyjnej bratniej duszy, poszukaj osoby, z którą będziesz mógł razem wzrastać. Mit numer 3 dotyczy miłości od pierwszego wejrzenia. Brzmi pięknie, ale sami znacie pewnie co najmniej jedną osobę, która zakochała się od pierwszego wejrzenia, a później zakochała się drugi raz od pierwszego wejrzenia i tak dalej. Idealistyczna miłość to zazwyczaj ta pierwsza, gdy jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, nieco naiwni i pełni ideałów. Charakteryzują ją romantyczne uniesienia i przyrzekanie sobie o tym, że będziemy razem już na zawsze. To relacja, w którą wchodzimy z przekonaniem, że będzie to nasza jedyna miłość i zupełnie nie ma znaczenia, że czasem nie czujemy się w niej całkiem dobrze. Wydaje nam się, że musimy wszystko poświęcić dla tej relacji, także nasze osobiste przekonania, aby ona mogła istnieć, ponieważ głęboko wierzymy, że taka właśnie jest miłość. Owszem, zdarzają się pary, które zakochały się w sobie od pierwszego wejrzenia, ale dobry związek wymaga raczej pracy nad relacją i świadomości, że nie wszystko przychodzi nam tak łatwo. Funkcjonuje także mit o tym, że miłość nie wymaga wysiłku. Budowanie związków to prosta rzecz, coś spontanicznego i naturalnego. To tak jakby powiedzieć, prowadzenie zdrowego stylu życia nie wymaga wysiłku, albo osiągnięcie sukcesu zawodowego nie wymaga wysiłku. Wymaga, wstajesz rano, inwestujesz swój czas, zaangażowanie i co ważne, budowanie związków wymaga wysiłku i pracy z obu stron. To tyle, jeżeli chodzi o mity, czyli takie nieprawdziwe założenia o związkach i miłości. A co na ten temat mówią badania naukowe? Otóż według badań są 3 style, jakie reprezentujemy w sferze związków. Styl lękowy, unikający i bezpieczny. Wspomnę o nich w skrócie, ponieważ w internecie znajdziecie wiele materiałów omawiających je bardzo dokładnie. Znajomość tych styli pozwala lepiej zrozumieć samego siebie oraz naszego partnera. Styl lękowy jest to taki, w którym z różnych powodów, ze względu na swoje doświadczenia i przejścia, ktoś tkwi w związku, który patrząc z boku nie jest dla niego dobry, tylko ze strachu przed utratą bliskości. Te osoby widzą, że nie jest to dobry partner czy partnerka, ale boją się, że nikogo innego nie znajdą. Styl unikający z kolei boi się zaangażowania, utraty swojej niezależności. Wszystko jest dobrze, a gdy związek przeradza się w coś poważnego, to ta osoba zaczyna się wycofywać. Nagle nie ma czasu na spotkania i tak dalej. Jest jeszcze styl bezpieczny, czyli standardowy. Osoby z tej grupy, na przykład gdy ktoś ich zrani, nie robią z tego bardzo dużego problemu. Siadają, spokojnie rozmawiają. Jeżeli czują, że to jest ta osoba, nie boją się zaangażować. Gdy widzą, że związek nie prowadzi w dobrą stronę, są w stanie podjąć decyzję o jego zakończeniu, zanim zabrną zbyt daleko. Podsumowując, czy każdy człowiek zasługuje na miłość? Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że wskazówki, które przedstawiłam w tym filmie, choć trochę pomogą Wam w tym, żeby stworzyć trwały związek z drugą osobą. Do zobaczenia.